Podróż miałem, powiem wam, że nie za bardzo przyjemną, ale tak czasami bywa w podróży. Życie jak w Madrycie. Wybrałem się na zasłużone wakacje po dość intensywnym sezonie weselnym, który miałem tego roku. Nie było aż tyle wesel jak chciałem, ale ze względu na to, że są to początki dopiero mojej działalności jako fotograf i reportażysta ślubny, no to daję sobie jeszcze czas. No, w przyszłym roku będzie, myślę, z tego znacznie więcej. Dla wszystkich chętnych kooperacji, współpracowania ze mną zapraszam do polubienia mojego kanału typowo przeznaczonego na projekty ślubne i weselne. No i zapraszam do kooperacji, do współpracy. Wybrałem się teraz na Majorkę. Ogólnie taki dość ciekawy sobie skomponowałem wyjazd, bo wyjazd na południu Hiszpanii, czyli Majorka, Gran Canaria i Malaga. Dość tanio mi się udało wyrwać bilety za niecałe 100 euro. Wyszło dla mnie 4 loty z Kopenhagi na Majorkę, z Majorki na Gran Canaria, z Gran Canarii na kontynentalną Hiszpanię do Malagi i z powrotem do Kopenhagi. Całość wyszło dla mnie 100 euro, także naprawdę dość przystępna cena. Jedynym niuansem jest to, że troszkę się nie przygotowałem na pogodę, bo wyobrażałem sobie, że będzie dość ciepło. Nabrałem koszulek, krótkich spodenek, a temperatura nie jest aż taka bardzo zachwycająco letnia, jakbym chciał, jakiej się po prostu spodziewałem, jakiej oczekiwałem. Ale mimo tego jest dość przyjemnie. Jest pierwszy dzień listopada. Także na pewno porównując temperaturę i skandynawską do tego, co tutaj, no to jest spora różnica. Spotkała mnie też dzisiaj taka nieprzyjemna sytuacja. Z mojej winy oczywiście, bo wczoraj nie zauważyłem. Kupiłem sobie drobny prowiant na kolację i nie wszystko zjadłem i zostawiłem w lodówce. Wstawiłem do lodówki na dzisiaj przykładowo, żeby sobie z rana wstać. Wstaję do lodówki, nie ma, zjedzone. Ktoś sobie po prostu wziął, ale to z mojej winy, bo wstawiłem do lodówki, która jest ogólnodostępna dla każdego gościa hostelowego. Także no nie ma co się dziwić, że znikło. No i tak z rana wstałem w sumie kompletnie bez śniadania. No zdarzają się takie rzeczy, nie? Hostel ogólnie jest bardzo fajny.
cenowo Majorka nie jest najtańszym miejscem do zwiedzania, Turystyczne miasto jest i hotele są tutaj naprawdę bardzo drogie. Także dla mnie no, nie było mnie stać na jakiś tam większy komfort i wybrałem sobie odpoczynek w hostelu. Ale w miarę fajnie, wszystko jest tam dostępne, także nie ma krzywdy. No jedyną krzywdą jest to, że ktoś mi zjadł moje śniadanie. No. Bywa. Tutaj z tarasu widokowego na samej górze Muzeum Sztuki Nowoczesnej będziecie również mieli bardzo fajny widok na całą Palmę, można powiedzieć, czy na całą panoramę Palmy. Fajne miejsce, warte odwiedzenia. Jeżeli będziecie w Palma de Mallorca, to nawet jeżeli nie lubicie sztuki nowoczesnej czy muzeum, to warto tutaj przyjść i zobaczyć, jak się prezentuje całe miasto oraz jak to jest wszystko skonstruowane. Muszę Wam przyznać, że Palma de Mallorca jest chyba jednym z najczystszych, najbardziej najschludnych miast, jakie widziałem w życiu, co mnie bardzo, no nie wiem, troszkę zdziwiło i zainteresowało. Miasto naprawdę trzeba odwiedzić. Niesamowite. Palma de Mallorca jest ogólnie jednym z najczęściej odwiedzanych miast turystycznych na świecie nawet, nie? Sama wyspa Majorka jest w czołówce najczęściej odwiedzanych wysp świata i jednych z największych destynacji turystycznych. Także utrzymanie takiego porządku, jakie tutaj funkcjonuje na ulicach, gdzie nie ma syfu zbytnio, porównując do Barcelony czy do jakichś takich innych większych miast, no to naprawdę jest zadziwiające i pełne podziwu, nie? Naprawdę miasto robi wrażenie. Jeżeli się zamierzacie wybrać gdzieś na wakacje, to Palma de Mallorca zdecydowanie mogę polecić. Obojętnie w jakim sezonie, jeżeli nie lubicie się zbytnio wygrzewać na słońcu, to okres zimowy, tak jak teraz, listopad, grudzień, styczeń nie jest dobry, bo cenowo jest troszkę taniej. Natomiast jak lubicie się wygrzewać na słońcu i nie za bardzo Was interesuje zwiedzanie miasta, no to okres letni będzie najodpowiedniejszy. W okresie letnim nawet można się tutaj w tych uliczkach, których jest tutaj setki, ukryć przed słońcem, także na pewno to jest spora odskocznia od upałów, nie? Dlatego też taka architektura. Jedyne, czego tu brakuje, to bardziej takiej współczesnej architektury, ale jest to część zabytkowa, czyli pewien rodzaj kultury, dziedzictwa narodowego Hiszpanii w takim stylu budowniczym. Porównując do północnej Europy, gdzie budynki klasyczne się mieszają już z tą architekturą współczesną, Hiszpania troszkę w tym odstaje, ale co kraj to obyczaj. Spora część ulic w Palma de Mallorca jest właśnie wyłożona takim kamieniem zeszlifowanym. Bardzo fajny to efekt oddaje. No i muszę Wam przyznać, generalnie bez większego cukrowania i samych jakichś walorów, bo nikt mi za to nie płaci w sumie, nie? Ale mogę powiedzieć Wam, że na chwilę obecną Palma de Mallorca to najładniejsze miasto w Hiszpanii, jakie kiedykolwiek odwiedziłem. Widziałem kilka, nie wszystkie, na pewno jest ich dużo więcej, ale jeżeli miałbym tak wybierać między Madrytem, Barceloną, Sewillą czy Palmą de Mallorca, bo tylko tyle zobaczyłem w Hiszpanii ogólnie rzecz biorąc, no to Palma de Mallorca wygrywa pod każdym aspektem. Ciężko jest też w całym aspekcie wideo oddać estetykę czy wszystkie atrybuty architektury w tym mieście, czy samą metafizykę przestrzeni, nie? Jak tak można nazwać.
czyli coś, co trzeba doświadczyć samemu, a co naprawdę jest ciężko uchwycić nawet za pomocą najlepszego medium, jakim jest wideo, nie? Chyba wideo jest najlepszym medium. Fotografia może być troszkę taka ograniczona pod względem tematycznym i zagadnieniowym, a wideo troszkę więcej nam pokazuje, takie ja mam przynajmniej wrażenie. Teraz sobie dopiero uświadamiam, dlaczego wiele osób, które znam, bardzo lubią Majorkę i Palmę de Mallorca jako miejsce, nawet sobie jakoś planuję jako miejsce swego zamieszkania tutaj, nie? Teraz dopiero rozumiem ich stanowisko, ale wcześniej też nie potrafię zrozumieć mego wcześniejszego podejścia do tego, jak sobie ja wyobrażałem Majorkę jako wyspę. Ogólnie chyba sobie wyobrażałem to jako raj dla pijanych turystów z Wielkiej Brytanii i Niemiec, nie? Opalających brzuchy na słońcu z drinkami i tanimi browarami. Ale jednak troszkę to inaczej wygląda i jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony. Jak widzicie, hostel jest w miarę przyjemny. Ogólnie nie mam wiele do zarzucenia, bo jest naprawdę przyjazna atmosfera. Jak i również warunki w stosunku do jakość do ceny, że tak to ujmę. A przede mną drobne śniadanko, czyli sałatka z lokalnego sklepu, energetyk i bułeczka. No i rozpoczynam dzień. Doszedłem też do wniosku, że nasze polskie Ole, czyli nasze polskie dziewczyny o imieniu Ola, mają w Hiszpanii trudne momenty. Takie gachy językowe, tak zwane. Tak się przymierzałem, żeby polatać dronem i uwiecznić ten ładny budynek, czyli katedrę w Palmie de Mallorca. Ale chyba odpuszczę, bo jak sprawdzam, jaki jest limit prędkości wiatru, na który może ten wahadłowiec w miarę jeszcze pośrednio latać, to jest tam 34 km na sekundę, 34 km na godzinę. To co podaje mi prognoza pogody, prędkość wiatru jest do 53 km na godzinę, czyli dwukrotnie przewyższająca możliwość wahadłowca tego. I ogólnie nie próbowałbym, a czy może bym spróbował, jakbym nie miał tutaj z boku tych budynków tutaj. No bo bardzo prawdopodobne jest, że jak polecę w górę, wiatr za mocno zawieje, to nie zdążę, nie będę w stanie wyhamować i uderzę w któryś z budynków. Albo po prostu sam wahadłowiec poleci w drugą stronę, ja nie będę mógł go odzyskać, nie będę mógł odbić z tą mocą, którą silnik Mavica Aira 2 posiada. Latając w tym roku na Malcie, właśnie miałem taką sytuację, że nad zatoką, gdzie są bardzo porywiste wiatry, po prostu mi podrywało mego Mavica Aira i poleciał w drugą stronę i ledwo co zawróciłem z powrotem. Także nie wiem, nie jest to jakiś mój projekt, który muszę wykonać, także odpuszczę, bo warunki pogodowe takie jakie są. Wiem, że wiele osób powiedziało, cykor, że nie lata. No cykor, pod względem tego, że nie stać mnie cały czas wyrzucać po 4, po 5 tysięcy, czy po 6 na nowe drony, żeby sobie tylko tak polatać i porozbijać, jak w miarę niektórym to się udaje. A ja jeszcze do tej pory, jak używam od kilku lat, od ponad 5, jeśli dobrze kojarzę, to ani razu nie miałem rozbitego drona, ani jednego swego, także chyba jestem uważnym pilotem, może za uważnym, ale tak to bywa. Także na Majorce, na Palmie Majorce tym razem nie będzie polatane. Będę musiał tu wrócić jeszcze kiedyś indziej.
W każdym razie na pewno wrócę i Wam również polecam, jeśli nie byliście nigdy na Majorce, to Palma Majorka naprawdę Was zachwyci, tak mi się wydaje, że nie będziecie mieli nic do zarzucenia dla tego miasta, jak i całej okolicy. Ja okolicy nie zwiedziłem, jak na początku trochę planowałem, no ale mówię, no, nie wszystko można zobaczyć za jednym razem, także zostawiam to na kolejną wizytę. Mam jedynie tylko problem, bo samolot mam na Gran Canaria o 5 rano i nie ma nocnego autobusu. To jest jeden minus, który zauważyłem na Majorce, że nie ma nocnych autobusów na lotnisko. Przy takim dużym mieście, tak bardzo turystycznym, nocne autobusy to powinien być przymus. Także jadę na lotnisko o godzinie 11, no i będę czekał na samolot. Pozdrawiam.